Szanowni Państwo, dzień dobry. Przemysław Staroń, Lech Wikaryjczyk. Jesteśmy dzisiaj na konferencji mAutor Summit 2019. Przemku, miałeś pierwszą prezentację otwierającą dzisiejszy dzień. O czym mówiłeś? Tak naprawdę postawiłem pytanie, czy nowoczesna edukacja wymaga używania cyfrowych narzędzi. I gdzieś tam to jest takie hasło, które właśnie ono się wydaje oczywiste, a nie jest. Pytanie, które wydaje się oczywiste, a nie jest. I jakby starałem się pokazać równosilność dwóch sposobów patrzenia na to. Czyli mówiąc krótko, z jednej strony tak, żyjemy w cyfrowym świecie i potrzebujemy cyfrowych narzędzi, żeby porozumieć z młodym pokoleniem, ale z drugiej strony ICT, czy po polsku ten TIC, to są tylko narzędzia. Cały czas celem edukacji i kluczowym narzędziem pozostaje relacja i osobowość, którą nauczyciel pracuje. Jestem wielkim geekiem i wielkim fanem cyfrowych narzędzi, ale znam ich rolę i miejsce. To może nawiązując do tego, wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z wydawcą z jednej republik powstałych po upadku Jugosławii, chyba najmniejszego kraju stamtąd, z Macedonii. Nie można mówić Macedonia Północna, bo oni się bardzo wtedy złoszczą. Aż tak? Tak. I otóż ten człowiek powiedział mi, że w Macedonii w pewnym momencie na każdym praktycznie biurku wylądował PC, ale ostatnio zostały sprzątnięte, ponieważ zapomniano o software'ze i o szkoleniach nauczycieli. I myślę, że to jest jakby to tak nawiązując do języka tej konferencji Indeed. No bo co z tego, że my właśnie będziemy mieli super, hiper, turbo, nowe narzędzia i tablice interaktywne i w ogóle ach och. Będziemy mieli najlepsze oprzyrządowanie, skoro to po prostu będą tylko rzeczy. Bo jeżeli to jest tak, że na przykład nauczyciel boi się, a często się boi, bo żyjemy w takim mindsetie, gdzie głupio nam jest na przykład poprosić o pomoc, powiedzieć czegoś się nie wie, więc jeżeli nauczyciel boi się zapytać, jak tego używać, albo boi się poprosić o pomoc, no to ostatecznie to gdzieś tam zostaje z tyłu. A kogo może poprosić nauczyciel o pomoc, jeżeli nie potrafi podłączyć tabletu na przykład do tablicy interaktywnej? Szczerze? Ucznia. Ja zawsze proszę uczniów i oni pomagają mi w pierwszej kolejności. I powiem szczerze, że właśnie tym bardziej w takich sytuacjach widzę, jak oni to doceniają. Bo tak naprawdę ja zawsze powtarzam, że my musimy być jednocześnie i uczniami, i nauczycielami. Wtedy to ma sens. Kiedy uczniowie się uczą od nas i my się uczymy od uczniów. Dlaczego to jest ważne także w drugą stronę? Dlatego, że w momencie, kiedy uczeń widzi, że ja czegoś nie wiem, to może pomyśleć, kurczę, on jest taki jak ja. Więc robi się, że tak powiem, tak ta relacja staje się bliższa. Uczeń nie traktuje mnie jako niedostępny majestat, tylko jako, no w tym sensie równego sobie. On czuje wielki szacun, że mogę go to poprosić o pomoc, ale też, co ważne, on czuje się taki kompetentny. On czuje się ważny, a o to chodzi w ogóle w naszym życiu. Nie boisz się, że stracisz swoją rangę w takim momencie? Że stracę rangę? Tak. Rangę nauczyciela, mentora. Dobry tekst. Ja powiem tak, że ja zawsze podkreślam oczywiście, że dobry nauczyciel, wyluzowany i taki, który ma otwarty umysł, nie może być kumplem ucznia, bo uczeń ma kumpli w swoim wieku. To chodzi o to, żeby być opiekunem, mentorem, tak? Natomiast autorytet, jaki ma mentor, jaki ma opiekun, nie buduje się poprzez idealność. I ja wiem już to w 100%. Uczniowie bardzo często po prostu mówią coś takiego, wie pan co? Jedną z najfajniejszych cech w panu jest to, że pan potrafi powiedzieć nie wiem, sprawdzę, albo nie wiem, możesz mi pomóc? Dlatego mało tego, że nie tracę rangi. Ja wręcz mam poczucie, że wtedy gdzieś w ogóle dokonuje się jakiś level up. Ja nie robię tego po to, żeby był się level up, tylko po prostu robię to dlatego, bo to jest dobre, zdrowe, tak jak trzeba. Okej, super. To może jeszcze ostatnie pytanie, bo cała konferencja jest poświęcona przede wszystkim wydawcom materiałów cyfrowych, czyli mówimy tutaj o cyfrowych wersjach podręczników. I ja mam takie pytanie, jak ty widzisz przyszłość edukacji, jak widzisz tą koegzystencję materiałów tradycyjnych, materiałów cyfrowych? Czy jesteś zwolennikiem tego, żeby zupełnie zrezygnować z jednych i zastąpić je drugimi, czy żeby szukać złotego środka, a może zostawić ten status quo, który mamy teraz? Nie wiem, czy to jest pytanie retoryczne, ale okej, odpowiem. Jestem zwolennikiem złotego środka, w tym sensie, że ja chodzę z założenia, że świat jest pełen tak wielu fantastycznych elementów, narzędzi, metod, że naprawdę aż żal
rezygnować z czegoś. I powiem tak, że świat jest cyfrowy i jasne. Ja jestem geekiem, więc tym bardziej się cieszę, jak mogę używać różnych takich cyfrowych gadżetów i tak dalej. Natomiast wiem jedno, że światu teraz grozi katastrofa klimatyczna. Dodam jeszcze, że nie zdziwiłbym się, gdyby ryzyko na przykład jakiejś nuklearnej zagłady było też teraz większe niż, powiedzmy, nie wiem, nam się wydawało. Zagartyka. Więc może być tak, że za jakiś czas internet siądzie, a my będziemy musieli uczyć się, jak rozpalać ogień. Ja wczoraj na przykład zgubiłem zapalniczkę i zastanawiam się, jak odpalić ogień. I mnóstwo rzeczy, próbowałem o bruk i tak dalej, nie udało się. I ja w tym momencie uświadomiłem sobie, Przemek, no sorry, ale ty byś nie przeżył w ogóle jednego dnia gdzieś w jakichś takich trudnych realiach. Dlatego ja uważam, że to, co jest najważniejsze, to uczyć ucznia uczenia się nowych umiejętności. I tak dodam jeszcze od siebie. Naprawdę kocham nowe media, kocham TIK i tak dalej. Ale kurczę, te e-podręczniki, z których korzystam i są super, nie można ich kartkować, nie można pobrudzić sobie ręki farbą drukarską i one w końcu nie pachną. A jednak zmysłowość poznania jest bardzo ważna. Właśnie jeżeli zrozumiemy to, że narzędzia cyfrowe są tylko narzędziami cyfrowymi, będziemy w stanie tworzyć je jak najlepiej.